Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żar Pan Żur. A co byście powiedzieli na tako jeszcze ciepło, prosto z pieca, włosko kanapka? Chcecie się dowiedzieć, jak ją zrobić? Zapraszam do kuchni. Ciasto na ta kanapka robię dokładnie tak samo jak ciasto na pizza. Będziecie potrzebować mąka, oliwa z oliwek, troszeczkę soli, zimna woda oczywiście, no i drożdże. Kilo mąki przesypujemy teraz do jakiegoś pojemnika. Rozkruszamy do mąki drożdże. Cała lista składników, jeżeli chodzi o ilości, macie na dole w opisie pod filmem. Dodajemy teraz do mąki 600 ml wody. 100 ml wody zostało jeszcze w dzwonku. Teraz pierwsza ważna rzecz, ciasta nie zagniatamy i mieszamy teraz, tak jak tu widzicie, delikatnie, tak aż będzie jednolita konsystencja. Ciasto może wam się troszkę kleić, bo żeście mieli mokre palce. Zdrapujemy wszystko ze ścianek, bo my o to, żeby wykorzystać wszystko, co jest w tej misce. I jak już będzie wyglądało właśnie tak, jeszcze się nie klei, dodajemy do ciasta soli. Dolewamy tasetka wody pozostawioną w dzwonku. Całość teraz musicie dokładnie wymieszać, rozprowadzić po prostu ta sól z wodą po całym cieście. Pamiętajcie cały czas o tym, że nie możecie ciasta za długo męczyć, bo zacznie wam się kleić. Moje się nie klei, jak widzicie. Na tym etapie dodajemy teraz 30 ml oliwy z oliwek i mieszamy teraz tak długo, aż ciasto wpije cała oliwa. Ale pamiętajcie, żeby nie robić tego za długo, bo ciasto zacznie wam się kleić. I jak będzie tak daleko, wyciągamy ciasto teraz na blat. Zwróćcie uwagę, że mimo one takiej gładkiej struktury, jest jeszcze bardzo chropowate. Ciasto przykrywamy i czekamy 15 minut. Po 15 minutach zwilżamy palce, albo tak jak w moim przypadku rękawiczki, oliwą z oliwek. Ciasto odklejamy teraz delikatnie od blatu i po prostu będziemy je teraz składać. Ciasto dźwigamy w połowie, one automatycznie się złoży. Robimy tak pora razy, ale nie dłużej jak 2 minuty i zwróćcie uwagę, żeby ciasto nie zaczęło wam się kleić. Teraz wam zdradzę, jaką mąkę macie wybrać. Przy zakupie mąki nie musi to być markowa mąka, nie wiadomo za jakie miliony. Zwróćcie uwagę, żeby na opakowaniu pisało, że ma 12% białka na 100 g mąki. Ta struktura już się zrobiła bardziej gładko. Naciągamy teraz lekko ciasto, przeciągając je po blacie. I tu jak widzicie, ciasto zaczyna kleić mi się do palców, także stop. Przykrywamy je teraz i czekamy następne 15 minut. W międzyczasie możecie dać palec w górę albo zasubskrybować mój kanał. Po tych 15 minutach, jak widzicie, ciasto zrobiło się bardziej elastyczne, przestało się kleić. Włoży się pomału ta siatka glutenowa. Naciągamy teraz ciasto, podnosimy zaś do góry i składamy jak poprzednio. Tak długo, aż ciasto nie zacznie nam się kleić. I pamiętajcie, żeby nie robić tego dłużej jak 2 minuty. Tu uwaga z mojej strony, jakby ciasto naprawdę zaczęło wam się kleić i nie wiecie, co zrobić z nim dalej, to po prostu róbcie dłuższe przerwy, nie 15 minut, a 20, nawet do pół godziny. Napinamy teraz strukturę ciasta, ciągnąc je po blacie. Jak naciśniecie na nie i wraca do swojego pierwotnego położenia, to wtedy jest gotowe. Ciasto przykrywamy teraz na ostatnie 15 minut. W międzyczasie możecie pojemnik skropić oliwą z oliwek, żeby ciasto wam się do niego nie przykleiło. A tak nasze ciasto wygląda po 15 minutach. Zobaczcie, już jest gładkie. No, troszkę się rozjechało, także będziemy musieli naciągnąć teraz strukturę ciasta. No ja tutaj w tym wypadku złożę je raz przez pół. Teraz napinamy jeszcze raz ciasto. Jak widzicie, ciągnę je dwoma rękami do siebie po blacie.
Przy tym automatycznie budujemy napięcie powierzchniowe tego ciasta. Pojemnik my sobie już skropili, także skropiemy też jeszcze ciasto. Nasmarujcie je fajnie z każdej strony, żeby nam nikaj nie przykleiło się w pojemniku. Dużo ludzi w to nie wierzy, ale tu udowodniłem wam, że hydracja 70% jest możliwa nawet do zrobienia własnymi rękami, bez żadnej maszyny. Także odwagi i jazda. A tak przygotowane ciasto ląduje teraz na 24 godziny w lodówce. Magia telewizji sprawia, że 24 godziny mamy już za sobą i tak wygląda nasze ciasto. Zobaczcie, pokażę wam ta siatka glutenowa, co się w środku wytworzyła. No powiem wam, że wygląda to bardzo obiecująco. Ciasto wywracamy teraz do góry nogami na blat. Zobaczcie, z tej strony też mamy taką strukturę gąbki. Tutaj zamykamy to roz. Troszkę sobie naprężymy, ale nie za mocno, żeby nie wycisnąć z tego ciasta za dużo powietrza. I przechodzimy teraz do odważania kulek. Kulki robię takie standardowe, mniej więcej 280 gram. Z tej ilości ciasta powinno wyjść 6 kulek. Teraz ta ładniejsza, gładsza strona kulki dajemy ku górze. Dół będziemy zagniatać. Robię to tak, że zawijam ciasto na dół. Pokażę wam teraz z dołu, jak to mniej więcej wygląda. Zwijamy ciasto pod kulka, czyli dokładnie tak jak na pizzę. Możemy ją teraz troszeczkę naprężyć. Zainwestujcie w to troszeczkę czasu. Na pewno wam się to zwróci w smaku, bo najważniejszym składnikiem w gotowaniu to jest serce. Tak przygotowane kulki wstawiamy teraz do pojemnika, jak wcześniej leżało ciasto. Chcielibyście zrobić teraz z tego ciasta pizza, wystarczy je odstawić w temperaturze pokojowej na 3 godziny, ale o tym na kanale jest inny film. Ale że my robimy sandwicha, ciasto ląduje na następne 24 godziny w lodówce. A tak nasze ciasto wygląda po następnych 24 godzinach dojrzewania. Wyrzucamy je teraz na semola, chyba że pracujecie na mące, to na mąka. Ciasta już nie zagniatamy. Obtaczamy je w mące albo w semoli, żeby nam się nie kleiło. Tutaj odwrotnie niż przy pizzy, od zewnątrz teraz ugniatamy lekko ciasto, delikatnie, żeby nie powyciskać tych pęcherzyków powietrza. Teraz będziemy musieli oklupać nadmiar semoli. To, co nam niepotrzebne, przesuwamy na bok. Wyrównujemy jeszcze delikatnie nasz placek. Skrapiamy go teraz oliwą z oliwek, żeby przy pieczeniu nam się nie skleił. Składamy teraz ciasto na pół. I tak przygotowane ciasto ląduje teraz w piecu. Tu pamiętajcie, że piekarnik rozgrzewamy do maksymalnej temperatury i pieczymy na środkowej półce. Ciasta oczywiście nie pieczymy na czas, tylko aż dostanie odpowiedniego koloru. Tak, lekki leopard nam się zrobił, zobaczcie z góry. Tak wygląda ciasto we środku, widzicie, w ogóle się nie skleiło. No i przyszedł wreszcie moment, kiedy możecie się kreatywnie wyżyć. Ja do naszego panu Watso użyłem zielonego pesto. Możecie użyć mortadelli, prosciutto crudo, prosciutto cotto, mozzarelli, stracciatelli, salami Milano, rucoli, pomidorów, czerwonej cebuli, nawet sera feta. Co ino wam się podoba. Ja to zrobił tutaj z mortadelli, rucoli. Na górę ląduje mój ulubiony kremowy serek burrata. Rozkrawamy go oczywiście. Rozciągamy go po całej powierzchni. Bardzo ciężko mi to rozgodać, bo mi tak ślinka leci, że zaraz się utopia.
żeby odnaleźć w tej kanapce różne konsystencje. Góra tej kanapki posypałem prażonymi orzeszkami pistacji, tylko pokrojone, niesolone. Żeby dodać kanapce lekkiej słoności, lekkiej pikanterii, zwykłą taką obieraczką do marchewki skrobia na górę kanapki jeszcze ser parmezan. No, naśmieciłek tutaj troszkę, muszę to teraz wszystko pozbierać, ale ja to nazywam nieład artystyczny, dozwolony. Nasza kanapunia wygląda na końcu, no ale nie może obejść się bez degustacji. Tu macie jeszcze jeden przykład z szynką parmeńską i z masłem bruschetta, które też już jest na kanale. Zostawia to bez komentarza. Jak Wam się podobało, proszę o subskrypcja, palec w górę, dzwoneczek i do następnego dania.